wasza propozycja z komentarzy, czyli Swagman Roll. Co to takiego? Najprościej mówiąc, zostało to stworzone na wzór podpinki pod poncho wojsk amerykańskich. No, ale jest przystosowane do zastosowań bushcraftowych, survivalowych. Tak więc taka cywilna wersja takiej podpinki pod poncho od firmy Helicon Tex powstała przy współpracy z Survival Tech. No i dzisiaj sobie omówimy różne zastosowania tego właśnie Swagman Rolla. Bierzemy te dwie taśmy, zapinamy za plecami. To, co mam z tyłu, zapinam z przodu. Projektanci tego czegoś twierdzą, że nie krępuje to ruchów. No moim zdaniem krępuje, troszkę. Natomiast nie są to tak skrępowane ruchy, żeby nie dało się tego używać. W momencie, kiedy ja ręce rozszerzam, dotąd mniej więcej działa to bez oporu. Natomiast jeżeli chcę dać szerzej, no już zaczyna tutaj opierać się ta taśma. Jest elastyczna, tak więc to nie jest tak, że mam blokadę nagle. Mogę rozszerzyć ramiona całkowicie, no ale czuję lekki opór. Nie jest to co prawda jakoś szczególnie niewygodne, wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że jest to dość wygodna rzecz. Natomiast na pewno nie jest to coś, co będziemy nosić jako kurtkę, jako zastępstwo kurtki. Bardziej skłaniałbym się do tego, żeby ubrać to w momencie, kiedy rozbiliśmy już obóz i na przykład gdzieś tam sobie majstrujemy przy ogniu, przy rozpalaniu ognia, musimy coś na siebie narzucić w momencie, kiedy kurtkę suszymy. Bo na przykład padał wcześniej deszcz, chcemy sobie przesuszyć trochę kurtkę, no ale coś wypadałoby na siebie ubrać, żeby po prostu nie zmarznąć. Tak więc wtedy ubieramy coś takiego, możemy w pełni tutaj majstrować przy obozie, jesteśmy ocieplani. No i to jest takie pierwsze zastosowanie Swagman Rolla. Natomiast jeżeli przemieszczamy się w terenie, jeżeli będzie padał deszcz obfity, bo lekki deszcz nic temu nie zrobi, lekka mrzawka raczej bym powiedział, zresztą teraz to sobie przetestujemy, gdzie jest ten Dlaczegoż ja mam bazować na tym, co ktoś powiedział w internecie? Lekka mrzawka. Chyba ścieka, prawda? Wygląda na to, że wszystko spływa po tym. Raczej nie nasiąkła ta powłoka. No więc tak, lekki deszcz na pewno nic temu czemuś nie zrobi. Przynajmniej w początkowych fazach użytkowania, dlatego że moje doświadczenia z powłoką DWR są takie, że im więcej razy coś wypierzemy, tym szybciej ona się z materiału ściera, no i materiał staje się mniej wodoodporny. Tak więc, no ale czy my będziemy coś takiego prali? Ja takich rzeczy nie piorę. Uznajcie mnie za brudasa, ale no nie zwykłem takich rzeczy prać. No i dobra. Strzepałem wszystkie kropelki wody. No i co ciekawe, jeżeli to już nasiąknie wodą, to prawdopodobnie będzie nam nadal zapewniało komfort termiczny, oczywiście w trochę mniejszym stopniu, dlatego że to wypełnienie tutaj daje nam taką możliwość, że nawet kiedy jest mokre, no to zapewnia komfort termiczny. Nie wiem jak jest w rzeczywistości, to już będę wam mógł powiedzieć w odcinku Testy po roku, który pojawi się za rok. No ale tak twierdzi producent. Tak więc dobra, mamy już sobie coś takiego, ale jeżeli zaczyna padać mocniejszy deszcz, no to mamy drugie zastosowanie Swagman Rolla, czyli właśnie podpinka pod poncho. I teraz pytanie, czy zadziała to z poncho od Helicona, bo ponoć zadziała z poncho armii amerykańskiej, ale czy z poncho od Helicona? Zobaczymy. Poncho od Helicona już widzieliście, z tego co pamiętam nie miałem do niego większych zastrzeżeń. Mamy poncho i mamy podpinkę pod tym poncho, no ale to wszystko jest takie dosyć luźne, rozłazi się, fajnie byłoby jakoś to sobie spasować. Tak więc bierzemy te punkty montażowe w poncho i bierzemy takie oto ustrojstwa w Swagman Rollu. Widzicie? Takie koraliki. Przekładamy to w ten sposób, dzięki czemu wszystko trzyma się przysłowiowej kupy. No i teraz bierzemy jeszcze taki guziczek, robimy to z każdej strony, dzięki czemu to wszystko nam się nie będzie rozłazić. Zapewne zastanawiacie się, po co rozpiąłem ten oto hamak, a jeżeli się nie zastanawiacie, to i tak wam powiem. Dlatego, że właśnie ten oto Swagman Roll może nam posłużyć jako podpinka do hamaka. Czym jest podpinka do hamaka? Jest to coś, co zapewnia nam komfort termiczny w momencie, kiedy zimne, mroźne wiatry wieją nam po tylnych częściach ciała i po plecach od spodu. Tutaj
leżymy sobie w hamaku, no i niestety nie mamy wtedy żadnej izolacji od zimnego, chłodnego powietrza. Taką izolację zapewni nam właśnie Swagman Roll, tylko musimy go odpowiednio przypiąć do hamaka. No i właśnie, jest to jeden z najpopularniejszych hamaków na rynku, nie powiem jakiej firmy, bo jesteśmy na kanale Millward. Oczywiście w sklepie Millward macie bardziej skomplikowane hamaki, natomiast chciałbym tutaj pokazać, że to się nadaje nawet do takiego najprostszego hamaka z możliwych. Rozpiąłem naszego Swagman Rolla. No i przy okazji, zanim użyjemy go jako podpinki, to możemy zaobserwować kolejne jego zastosowanie. Po prostu jest to koc. Jak widzicie, przyjmuje to kształt takiego oto prostokąta, a ten tutaj kaptur możemy sobie zwinąć do środka. Nawet go tutaj gdzieś schować, z tego co widzę. O, jest kieszeń specjalna. Dwie gumki po dwóch stronach. Wpinamy po prostu do karabinka. Wyciągnąłem te dwie gumki, te ściągacze i teraz znowu jedna z jednej strony, druga z drugiej strony. Wpinamy to w karabinek od hamaka i gotowe. Mamy hamak z podpinką. Podpinka sprawia, że nie będziemy marznąć tutaj przez kontakt z zimnym powietrzem. Sprawdźmy, czy się w tym zmieszczę, jak to się będzie zachowywało, kiedy ja się ułożę. Co pani sądzi, pani operator? Zjechało gdzieś, czy nie? Nie. Jest ok? Chodzi o to po prostu, żeby mój tłów, głównie tłów, był izolowany od spodu. Czyli no, jak widać, nigdzie nam to tutaj po bokach nie zjeżdża. Tak więc moim zdaniem jest ok, jak najbardziej. Tutaj te końcówki to już jest mniejsza, bo ani moje stopy, ani moja głowa tutaj nie przylega. Po prostu na tej powierzchni, gdzie ja leżę, powinienem być chroniony. Jeszcze, jeżeli chciałbym, tak widzę właśnie, tak, jeżeli chciałbym się całkowicie zabezpieczyć przed zsunięciem tego, mogę się wspomóc tymi gumkami. To co prawda nie jest oficjalne zalecenie, ale raz, że tak pomyślałem montując to, a dwa, że właśnie pani operator wpadła na ten sam pomysł i myślę, że to jest całkiem ok, żeby to zrobić, żeby po prostu nam to nie zjechało. Ale na łbie średnio. Chociaż i tak kiedyś śpimy w głębi, to nam to nie będzie przeszkadzać. A przynajmniej nie powinno. Ale fajny kokonik. Oczywiście to by trzeba było przetestować w nocy. I tak też zrobię na pewno prędzej czy później. Natomiast dzisiaj pokazuję tylko, że jest taka możliwość użycia tego jako podpinki do hamaka. Łapiemy w tym punkcie. Jak widać, jest tutaj zamek błyskawiczny. I ciągniemy. Jest naprawdę wielofunkcyjna rzecz. Trochę zamki haczą, ale to akurat nie jest wielki problem. Jak widzicie, mamy worek szczelny. Szczelnie zamknięty worek, który przypomina nam śpiwór kopertowy. I jest to też tak naprawdę śpiwór kopertowy, do którego możemy spokojnie sobie wejść, który może być zarówno śpiworem takim klasycznym, no nie chcę wchodzić w butach do tego, ale każdy widzi, jak to przecież wygląda, prawda? Możemy spędzić w tym noc głównie latem, no bo jak widać to ma ocieplinę, wypełnienie, ale jest to dosyć cienkie. Kolejną funkcją jest to, że nie musi być to śpiwór samodzielny. To może być tak zwana wkładka, czyli wchodzimy w to, następnie w śpiwór, dzięki czemu mamy dwie warstwy ocieplające nas. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Może to posłużyć również jako bivy-bag. Taki dosyć improwizowany, bo to nie jest pełna wodoodporność, ale o ile nasz śpiwór nie jest zbyt obszerny, nasz główny śpiwór, to możemy razem ze śpiworem wejść do tego i zyskujemy wtedy w pewnym stopniu warstwę wodoszczelną nad nami. Oczywiście taką na raczej mrzawki, czy też po prostu wysoką wilgotność powietrza niż na duże opady deszczu. Niemniej jednak jest to dodatkowa funkcja tego bivy-baga i nawet jeżeli śpiwór jest dość obszerny, no to możemy to przecież rozpiąć i zapiąć się tylko za pomocą tych tutaj gumowych pasków, dzięki czemu nawet większy śpiwór się w to zmieści.
Tak więc tych zastosowań dzisiaj mieliśmy więcej niż 5, 6 albo nawet 7. Nie liczyłem dokładnie. W każdym razie widzimy, że Flagman Roll to jest naprawdę wielofunkcyjna rzecz, którą warto mieć na każdym wypadzie bushcraftowym. No i nie jest to tylko moje zdanie. To jest produkt Helikona, który spotkał się z naprawdę bardzo pozytywnym odzewem wśród wszelkiej maści bushcrafterów czy też survivalowców. Ja jeszcze nie miałem okazji go testować. Przyznaję się Wam, że jest to po prostu moje pierwsze wrażenie z jego użytkowania, a raczej taki przegląd jego funkcji. Ale wydaje mi się, że na pewno go przetestuję, chociażby w roli tej podpinki do hamaka, bo świetnie się sprawdza. Przetestuję, czy rzeczywiście zapewni komfort termiczny. Przetestuję w akcji wszelkie aspekty tego właśnie ustrojstwa. No i po roku powiem Wam, jak się sprawuje. No a tymczasem to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co w kolejnym odcinku. Czy mamy się skupić na... No może sami coś zaproponujecie. Dajcie znać w komentarzach, jaki sprzęt chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.